1 września Niemcy atakują Polskę. Od samego rana, od wpół do 8 zaczęły się naloty na Warszawę. Na Sadybę, na Powązki. Warszawa już płonie 1 września. Przez cały miesiąc jest bombardowana, mordowana i ginie tysiące mieszkańców stolicy. 6 września Warszawę opuszcza prezydent Mościcki. 7 o 2 w nocy opuszcza rząd polski. Następnie ryc Śmigły. Obroną Warszawy dowodzi generał Czuma, następnie generał Rommel. Ale duszą obrony tego miasta, sercem i tym, który podtrzymywał obrońców na duchu, był prezydent Stefan Starzyński. To on, to dzięki niemu to miasto zamieniło się w twierdzę. Każdy dom, każda ulica, tworzą się barykady. Od 14 do 18 września w okolicach Warszawy odbywa się 36 bitew. Biją się żołnierze. Starają się też przebić do Warszawy oddziały Armii Poznań, oddziały, które walczyły w bitwie nad Bzurą. Warszawa staje do walki. Jest to serce Polski. Dlatego jak mówimy o tym, co się stało tutaj we wrześniu 1939 roku, należy wspomnieć też o tym, co się działo wokół historii, wokół tego, że zostaliśmy osamotnieni. 3 września wojnę Wielka Brytania i Francja wypowiada Niemcom. Dlaczego nas Sowieci napadli 17 września? O tym się nie zastanawiamy. Dlaczego nie 15, dlaczego nie 19? A dlatego, że Sowieci doskonale wiedzieli, że nasi sojusznicy mają 2 tygodnie na przyjście nam z pomocą. 3 dodać 14 wychodzi 17. 17 września otrzymujemy cios w plecy. Sowieci przekraczają granicę, wbijają nam nóż od tyłu. Na wieść o tym Hitler, który przebywa w okolicach Warszawy, wydaje rozkaz, żeby zacząć ostrzeliwać Zamek Królewski. 17 września staje zegar na zamku. Zamek płonie. Płonie obok katedra świętego Jana. Hitler jest niedaleko. Co jest niesamowite, już 8 września Mołotow gratuluje Niemcom zajęcia Warszawy, bo Niemcy jest bliżej tutaj od strony Ochoty i pierwszy kontakt już taki bliski już wtedy. Oni już myśleli, że Warszawę zdobyli. Okazuje się, że nie. Warszawa bije się i walczy nadal. Chciałem tylko 2 słowa powiedzieć o Stefanie Starzyńskim. Jest to człowiek, który zasługuje nie tylko na pomnik, który stoi na Placu Bankowym. Zasługuje na chwałę, pamięć, bo jest w sercu tego miasta, powstaje straszna wyrwa po śmierci tego człowieka. To on mógł uciekać przecież z Warszawy. Był podstawiony samolot, który wylądował na polach mołotowskich. Proponowano mu. On mówi: nie, zostanę ze swoimi mieszkańcami. Podobnie już jak był aresztowany 27 października 1939 roku, proponowano mu ucieczkę z Pawiaka. Powiedział: zbyt wiele osób zapłaci za to życiem, zostanę. Ten człowiek nadawał sens obrony. Osobiście odwiedzał obrońców stolicy na barykadach. On też nadawał komunikaty przez radio, które do dzisiaj, jak się puści w internecie, brzmią w uszach, a aż ciarki po człowieku chodzą. To on, dzięki niemu, stolica wykrzyczała światu to, co nam zrobiono. Zostaliśmy zdradzeni, zostaliśmy oszukani, tak można to powiedzieć, a potem historia się znowu powtórzyła. Nas nie zdradzono w Jałcie 1945 roku. Tak naprawdę w Teheranie 1943 roku. I przy okazji to też wspomnę. Warszawa też jest, pomimo że jest bombardowana, jest broniona przez brygadę pościgową.
54 nasze PZL P-11 bronią Warszawy. Zestrzelonych jest bodajże 36 samolotów niemieckich. Ale tak naprawdę ta obrona do 6 odbywa się, do 6 września. Potem miasto jest od nieba jest bezbronne. Jesteśmy narażeni. Tysiące warszawiaków ginie pod gruzami, w ogniu. Matki, dzieci. Są niesamowite zdjęcia korespondentów zachodnich, którzy widzą, co się u nas dzieje. Że to jest walka z cywilami tak naprawdę. To miasto jest ostrzeliwane, mordowane. Przecież to, co się stało w krwawy czwartek, w krwawy poniedziałek, potem nazwane jest to lanym poniedziałkiem, 25 września, to jest zbrodnia, która do dzisiaj jest, nikt za nią nie odpowiedział. Przecież na Warszawę zostało zrzuconych ponad 630 ton bomb. 400 samolotów bombowców rzuciło się na Warszawę i od 7 rano Warszawa przez 10 godzin jest bombardowana non-stop. Tylko tego dnia ginie 10 tysięcy mieszkańców. 3,5 tysiąca jest rannych. Kiedy w całej obronie Warszawy ginie 6 tysięcy żołnierzy. Wiele tysięcy jest rannych. W sumie Warszawa w 1939 roku zapłaciła liczbą około 25 tysięcy jej mieszkańców. Zostaje zamordowanych 12% jej infrastruktury. 12%. W Powstaniu Warszawskim Warszawa jest znów dobijana. 24%. Po upadku powstania Warszawa jest okradziona. Warszawa jest podpalona, na końcu wysadzona w powietrze. W sumie Warszawa znika w 84%. Która stolica europejska zapłaciła taką cenę, żeby być wolną? 39 rok, wrzesień. Jest to dla Warszawy, dla Polski tragiczny miesiąc. Wierzyliśmy, że stajemy naprzeciwko zła. Wierzyliśmy w nasze zobowiązania zachodnich aliantów, że nam pomogą. No i co? Sprzedani, oszukani. Nasze bohaterstwo nikomu niepotrzebne. Przeszkadzaliśmy. Nawet nie zaproszono nas na defiladę, paradę zwycięstwa po wojnie, która się w Londynie odbywa. Aż wojska wszystkie nas zabrakło. Jakie to przykre. Teraz jest film puszczany w kinach o naszych lotnikach, o tych bohaterach. Teraz, po latach, tak naprawdę, mój Boże, płacili swoją krwią w obronie tamtego nieba, a potem byli niepotrzebni. Potem wracali do Polski, opanowanej przez komunistów i tu dalej byli mordowani. A jakby skończył prezydent Stefan Starzyński, gdyby przeżył wojnę? Gdyby przetrwał to, co najgorsze dla niego, te ciężkie chwile, to co? Może by zginął gdzieś w kazamatach komunistycznych, tego nie wiemy. Taki człowiek. Jego słowa brzmią w uszach i aż nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chcę jednak je tutaj przywołać. Powiedział: chciałem, żeby Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. Warszawa jest wielka. Stało się to szybciej, niż przypuszczaliśmy. Nie za 50, nie za 100 lat, ale właśnie dzisiaj, kiedy Warszawa broni honoru Polski, stoi u swego szczytu sławy i chwały. Dziękuję. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.